ciężko było ich dogonić, biegali do kontry, mieli otwarte rzuty, wszystko trafiali, także na pewno nie był to dla nas łatwy mecz, ale nic, mamy dużo do przeanalizowania, bo za tydzień gramy też kolejny mecz u siebie, więc myślę, że musimy przeanalizować ten mecz i po prostu skupić się na następnym spotkaniu, żeby po prostu go wygrać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jakieś pytania do zawodnika z sali? Olga, był taki moment w trzeciej kwarcie, gdzie doszliście w zasadzie, Dziki były 2 remisy, tak? 64, 64, 68, 68. Wydawało się, że złapaliście ten właściwy rytm. Co się potem dalej stało? Skąd ta przewaga taka błyskawiczna Dzików w tej czwartej kwarcie w zasadzie? Popełnialiśmy głupie błędy gdzieś w obronie, gdzieś tam zostawialiśmy graczy, którzy mieli nie rzucać, to rzucali i przez to Dziki właśnie tak jak powiedziałem, że złapały ten wiatr w żagle. My też popełnialiśmy bardzo głupie błędy w obronie i tutaj właśnie ta przewaga gdzieś tam się zniwelowała i Dziki właśnie wyszły na prowadzenie na te 15-20 punktów. A czy to był dla Ciebie specjalny mecz przez to, że grałeś tutaj przez ostatnie 2 sezony? Jak do tego? Znaczy wiem, że jesteś zawodowcem i że oczywiście te emocje nie powinny grać roli, ale było to specjalne spotkanie dla Ciebie? Czy ja wiem, czy specjalny mecz jak każdy inny tak naprawdę, gdzieś tam mam tutaj dobre wspomnienia z tym miejscem, ale mecz jest jak każdy inny, przygotowuję się tak samo jak do każdego meczu, więc tutaj nie widzę jakby innego rozwiązania, żeby jakoś się inaczej przygotować. Ale kosze miały się obrzucane. Tak, no gdzieś tam grałem tutaj 2 lata, więc gdzieś tam wiedziałem czego mogę się tutaj spodziewać. Okay. Dobrze, dziękujemy Mateusz. Dziękuję. Yeah. Close the door, please. Dobrze. I teraz jest z nami już tylko trener Srdian Subotic. Coach, please tell me what do you think about this game? How do you feel about this loss? First of all, congratulations to Dziki for the victory. They were better for most of the game. We came back in third quarter after a bad start of the game where we were not physical like we said we should be against them. We knew what we can expect, especially after they played so-so game in the week in Europe, so we expected they're gonna be aggressive like they are usually, and we had bad reaction on this. So and then after third quarter when they made 2 shots, we started to play hero ball, and everybody wanted to make 1 shot here there, and it just don't work like this. So that was the problem. Obviously, our defense. We have a big problem in defense, and big part of this problem is because we are starting every game with a lot of turnovers. We are getting unbelievable amount of points from turnovers, and that's affecting our defense a lot. Okay, thank you. Trener Srdian gratuluje zwycięstwa Dzikom. Podkreśla przede wszystkim, że Dziki zagrały agresywnie, że też tego się spodziewali, ponieważ widzieli to w meczu europejskich pucharów, które Dziki zagrały w tym tygodniu. Trener mówi, że nie jest zadowolony z postawy swojej drużyny, zwłaszcza w defensywie i po trzeciej kwarcie, gdy trener użył określenia, że jego zawodnicy zaczęli grać tak zwany hero ball, każdy chciał wziąć piłkę i trafić i to im nie wychodziło i też tutaj trener Subotic podkreśla, że ważnym aspektem, który zaważył o zwycięstwie Dzików było to, że tak naprawdę za każdym razem, za każdym meczem Toruń zaczyna go od wielu strat, które przekładają się na punkty rywali. Thank you, coach. Okay, there are no questions. Thank you so much.
Są już z nami trener Marko Legowicz, trener Dzików Warszawa oraz zawodnik Grzegorz Kamiński. Grzegorz, zacznę od Ciebie. Świetny występ. 4 trafione trójki, 18 punktów. Kolejny raz grasz przeciwko swojemu byłemu zespołowi, kolejny raz Dziki wychodzą zwycięsko, a Ty zaliczasz naprawdę dobry mecz. Powiedz, jakie było Twoje nastawienie przed tym spotkaniem? Ogólnie bardzo zmotywowany byłem do tego meczu, ale nie ze względu na to, że gram z Piernikami, tylko że moje ostatnie mecze trochę słabe były, jeżeli chodzi o skuteczność. I wiedziałem, że jeżeli chodzi o ten mecz, no to muszę podejść do niego bardzo rozluźniony i wierzyć w siebie, tak w sumie jak zawsze wierzyłem. Więc po prostu myślałem o tym, żeby zagrać dobre spotkanie i skupić się na tym, co robię dobrze. No i po prostu koszykówka od razu samo przyszło. Okej, dziękuję. Czy jakieś pytania do zawodnika z sali? Jak ważny jest taki mecz na przełamanie w przypadku zawodnika o takiej specyfice jak Twoja? Ogólnie uważam, że bardzo, że może ta dodatkowa lekka motywacja właśnie, która sprawiła, że gram ze swoim byłym zespołem, sprawiła, że po prostu coś mi się odblokowało. No, ciężko było mi się odblokować, bo ostatnie 3-4 mecze były naprawdę na słabej skuteczności. No i dzięki wsparciu kolegów oraz trenera wszyscy we mnie wierzyli, cały czas powtarzali, żebym dalej rzucał, żebym się nie przejmował. No wiedziałem, że w końcu ten mecz przyjdzie, no i dzisiaj był taki dzień idealny tak naprawdę, żeby wrócić, bo właśnie graliśmy z Piernikami, z moim byłym zespołem i w końcu wróciłem na procent, który mam nadzieję, że już zostanie ze mną do końca sezonu. Czujesz ulgę? Troszkę tak. Troszkę zawsze jest fajniej trafić niż nie trafić, wiadomo, ale nie, ogólnie czuję się lepiej z tym, bo wiem, że to już ze mną zostanie i będę jeszcze bardziej pracował, żeby po prostu to było, bo wszyscy na mnie liczą, ja sam sobie też nakładam wysoko, w sensie nakładam sobie presję, żeby to trafiać, bo wiem, jak bardzo ważne jest, żebym trafił te rzuty. Dzięki. Dziękujemy, Grzegorz. To wszystko. Mogę tylko postawić? Widzenia. Do widzenia. Jest z nami już trener Marko Legowicz. Trenerze, świetna wygrana. Wysokie zwycięstwo. Nareszcie przekroczyliśmy 100 punktów na kole. Proszę powiedzieć, jak się trener czuje po meczu? Honestly, I'm very happy. It wasn't easy. I had and I have, a ton of respect for Coach Subotic and his team. Game was very tough, and I think we couldn't stop. Our defensive rebound wasn't at the level that we for sure we wanted. On the other side, we execute very good what we prepared. To run, to push the pace as much as we could. Running in transition because they were coming here with a short rotation. They rotate with few players and they used to spend a lot of fouls. And I think players execute very, very good what we prepared in offense. Sharing the ball good, just 10 turnovers, for us it's very important. So I think that even we were very good to find in different moments something, was Orton, then Dante, then Waldo is defense, then was one moment Aleksandrovic, Oguama, Chavez, but I don't want to talk about just single things. I think that looking in the box score, the most important thing is to watch how many players were involved, and each of them were important in a different moment, in a different way, I'm very proud of the work they are doing, we are in a good moment, we are working hard, they are getting to the point in which they understand that if we play like this, if we go into the game plan in a very detailed way, results can come, and the results are coming. So now with this level of enthusiasm, but being aware that we have things to clean, we are not for sure now perfect. We need to approach next 2-3 days of practice to arrive in Charlie for another, tough game. Okay, thank you. Trener Legowicz mówi, że jest bardzo zadowolony z postawy zespołu, z wyniku. Mówi, że to jest ta wygrana, która mimo wszystko nie przyszła łatwo. Dziki też nie są w tym momencie perfekcyjnym zespołem, na co zwraca trener Legowicz uwagę, mimo dzisiaj bardzo wysokiego wyniku.
Natomiast trener jest zadowolony z tego, jak drużyna zagrała jako całość. Nie chce wyróżniać tutaj żadnego zawodnika indywidualnie. Trener Legowicz mówi, że jest bardzo zadowolony z tego, jak zawodnicy w danych momentach pokazywali swoją ważność, swoją przydatność na boisku. To było bardzo ważne i to też pomogło wygrać dzisiaj Dzikom. Też tutaj trener Legowicz zwraca uwagę, że musimy przez następne 2-3 dni bardzo ciężko trenować, żeby pokazać kolejny raz dobrą koszykówkę w meczu z Czarnymi Słupsk, który gramy już 19 grudnia. Questions, coach? Hey coach, I feel like the first quarter was the textbook example of how you imagine this team playing. Was it the best game of the season, in your opinion? That's a good point. I think was the closest game of our idea of basketball, of what we wanna bring, you know, every day on the court. And I think was the game in which the most number of players were inside, you know, this thing. Maybe happened sometimes in the past that a couple of players were out of the game in terms of approach or maybe in terms of, you know, just production. I think that today a lot of players, mostly everyone, you know, found the rhythm and understood how they could be helpful on the court. So I'm very, very happy. Again, couple of things to clean today for sure about defense. I'm not satisfied, you know, drawing 90 points, and even our, I think, defensive rating at the halftime was over 130, so worst defensive rating of the game of the league. But I think couple of one-on-one situation and defensive rebound was really the key in the moment. And even if you remember in the first part of third quarter was the same, you know, sword that we couldn't limit. But again, today is the day even to see positive aspect, you know. It was a good game where the team played very tough together. You know, so I want to see the glass mostly filled and not empty, you know. Most of the times when teams play this kind of wild street ball, people say that it's easier to scout them later in the season. But in your case, the team started off poorly, and now you caught some rhythm. How do you feel about this thing? You should ask teams that play wild street ball, you know. So I don't know. This was not our, never our intention. We are very far from there. But for the players, it's a process. You know, you need to think at the big picture in which this is a new era for the club, for the staff, for myself being a new league, for players coming in. We change a lot of things, you know, and those things require time. This doesn't matter that now we are perfect. For sure, with some teams we match up in a better way, you know. So today, to me, the running part, the pace part, you know, that maybe you cannot see in the numbers because today, for three quarters, we didn't pace at an extreme pace, just for offensive rebound situation. But you know, some days it's easier to get there. For sure, today we show improvements, you know, and I'm thinking that game by game, those improvements are becoming the new base in which you can build on. And this is, I think, what is happening in the gym every day. You know, the players understood what we are asking them. They understood the why. They didn't experience maybe a couple of those situations before, and so okay, I can do this. Now I understand the why. Now, if I understood the why, I can repeat this situation every time it's happening because I have more experience. So I think even EMBL is helping us to face new situations, and players become more mature, more experienced, and is, I think, a circle, you know. That's what I thought about the last game. There wasn't a press conference, but it feels like sometimes you just have to have a game that you have to get through, like the game against Dubrava, and it's not the one that you want to play pretty. It's 2 days after the last game, no free day, no rest, and you got to experience and adapt. For sure. You need to adapt even the practices, you know. Okay, I play one game, third page, one practice, another game, you know, and then, okay, new opponent in 3 days. And now December will be like this, because we will play now with Charny, then on Slomsk, then on Stal, then on Anvil, then we go to Iraklis, then Serenagora, every game 4 days, you know. So
I'm happy that this EMBL is helping us to turn page. For sure, as a staff, we need to be very good to give them just 2 informations to approach next game and to present the things in a very synthetic way. We cannot arrive there with too many things. Thank you. Thank you. Do you feel more pressure or more comfort at home game because it's crazy fans? What do you think? No, I'm so happy to play here. Even in this first part of the at least PLK league, we are not playing a lot of games at home. Because it's a little bit unbalanced. But every time we come here, it's a very good atmosphere. You feel part of something bigger, as I used to say. Fans are very good. Even today, they help us a lot. So it's good to cheer and to build this relationship, between team and fan. Even at the end, cheering with them. For us, it's a great pleasure. We play even for them. So that's very very good. May you compare it with Italian league? Because the great atmosphere, the same great That's atmosphere, or this is depends from the city, from the about club. For sure, depends from the city. Depends even from the the gym, how many seats you have in the gym, because you can face very very big, always pretty unique. But when it's packed, you can feel the Dziki vibe. We are very connected. So it's, I would say, unique. You cannot find a place like this in Italy, but I'm glad to be part of it. And even today, I think it was a very good connection. We are moving forward. Thank you. Grazie mille. Thank you so much. Dziękuję. Stiamo finito. Musisz tłumaczyć?